Dzisiaj postawiłem na stole bardzo fajne eksponaty, za których udostępnienie do obejrzenia tutaj na kanale bardzo dziękuję Sławkowi. Akurat widzieliśmy się prawie tydzień temu, kiedy trwał u mnie pracowity przegląd zabytkowych tosterów przed wystawą. Bardzo ciekawy jest ten wypożyczony od Sławka stary aparat do testowania i wykrywania usterek wirników od silników komutatorowych, urządzenie z krakowskiej spółdzielni Wspólnota. Tutaj mogliśmy szeregowo lub równolegle połączyć uzwojenia transformatora, szeregowo raczej podczas badania mniejszych wirników, równolegle przy większych wirnikach. Urządzenie ma niestety niesprawny amperomierz, który tutaj jest ważny. Zobaczymy, czy trzeba go wymienić, czy jest to może wina połączeń. Na razie tylko pokażę bez włączania. Tutaj układamy wirnik i tą sondą możemy sprawdzić połączenia pomiędzy wycinkami komutatora. W tym wadliwym wirniku w większości przypadków tego połączenia by nie było. Natomiast z tymi dwiema sondami mogłem sprawdzić, czy nie ma przebicia na masę wirnika. Tutaj brakuje w komplecie jeszcze takiej blaszki do wykrywania zwarć, ale można wziąć, nie wiem, nóż do tapet albo brzeszczot do metalu, jakąkolwiek cienką blaszkę, zbliżamy taką blaszkę do wirnika, a w przypadku zwarcia w uzwojeniach zaczęłaby ona wibrować. Włączę na chwilę urządzenie, prawdę mówiąc nie wiem dlaczego tu od razu zapala się kontrolka. W podobnym testerze tej samej marki kontrolka służyła właśnie do sygnalizacji połączenia pomiędzy sondami, no i nie paliła się cały czas. Tutaj teraz amperomierz też nie działa, więc właściwie niewiele mogę na tym komutatorze sprawdzić. Tutaj też jest odwrotnie. Kiedy stykam sondy, kontrolka gaśnie, kiedy nie ma pomiędzy nimi połączenia, świeci się. Wydaje mi się, że powinno być na odwrót. A tak mniej więcej wygląda ten test z blaszką. Fajne urządzenie, aczkolwiek trzeba będzie sprawdzić, czy poza tym amperomierzem wszystko jest z nim w porządku. Kolejna ciekawostka od Sławka to ta wielka i ciężka wiertarka wyprodukowana przez grupę techniczną Baniocha typ PRCA16, chyba o mocy 500 W, 500 obrotów na minutę, wyprodukowana w 1974 roku. Oglądaliśmy tutaj kiedyś trochę pokrewne urządzenie, produkt grupy technicznej Warszawa, chociaż to właściwie nie jest wiertarka, tylko szlifierka do gniazd zaworów samochodowych, która zresztą nadal czeka na przegląd i na remont. Tutaj trochę wypada jedna z tych zatyczek mocujących szczotki, bo wyrobił się w niej gwint. Pomiędzy szczotkami jest połączenie, ale sprawdziłem na szybko i albo jest uszkodzony wyłącznik, albo odłączyły się przewody, bo wiertarka nie działa po podłączeniu do zasilania. Także też będzie o niej fajny odcinek. No i jeszcze wśród tych ciekawostek od Sławka jest taki radziecki megaomomierz, czy induktorowy miernik rezystancji i izolacji. Bardzo przydatne urządzenie przy testowaniu przewodów, na pewno wystąpi w niejednym odcinku. Tutaj jest przełącznik zakresów, kiloohmy, megaohmy. To jest według schematu miejsce do podłączenia ekranu w przewodach ekranowanych. Tutaj podłączamy badany przewód, a to jest styk do podłączenia uziemienia. Napięcie probiercze wynosi w tym modelu 500 V. Bardzo przydatny miernik, tak jak powiedziałem, na pewno będzie tutaj często wykorzystywany. No i jeszcze ciekawostki z dziedziny literatury technicznej. Bardzo stary, najpewniej jeszcze przedwojenny katalog łożysk SKF. Przedstawicielstwo w Polsce działało od 1923 roku jako spółka Szwedzkie Łożyska Kulkowe. Widać ówczesną siedzibę w Warszawie przy ulicy Kopernika 13. A tutaj są fotografie zakładów SKF w Göteborgu i w Hofors. Sam katalog został wyprodukowany w Wiedniu. Bardzo ciekawa rzecz, obejrzymy to sobie przy okazji dokładniej. Kolejna publikacja to tłumaczenie instrukcji do chyba bułgarskiego radioodbiornika Melodia 16. Są tutaj wymienione zakłady odbiorników radiowych w Wielkim Tyrnowie. I jest schemat radioodbiornika. Może zachęci mnie to do poszukania takiego radia. Ostatnia rzecz to katalog części zamiennych, ale nie byle jaki, bo do samochodu WAZ 2106, czyli po prostu do Łady. To jest katalog z 1978 roku. Bardzo fajna rzecz ze wszystkimi schematami. Tutaj jest na przykład widoczny nadwozie. No nie wiem, jeżeli kiedyś mi się Łada trafi, to katalog będzie jak znalazł. Jeszcze raz za udostępnienie tych rzeczy Sławkowi dziękuję. Tester wirników dokładniej obejrzymy. Może nawet zaraz jak skończą zajmować się tosterami, bo bardzo mnie to ciekawi. Wiertarka grupy technicznej Baniocha oczywiście też trafi na warsztat. Przejrzymy ją, wyczyścimy, może uruchomimy. Megaomomierz tak czy inaczej będzie przydatny. Za wszystko postaram się wziąć, a w najbliższym czasie pokażę relacje z przeglądu starych tosterów, no i oczywiście z otwarcia wystawy o nich.